Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Revitoków. Dzisiaj zajmiemy się ekstremalnie istotnym tematem, a mianowicie tematem dotyczącym parametrów współdzielonych. Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że umiejętność odpowiedniego zarządzania parametrami współdzielonymi odróżnia zawodowców od amatorów. Więc jeżeli chcesz być po stronie zawodowców, to proszę teraz o maksymalne skupienie po to, żeby jak najwięcej z tego webinarium, można powiedzieć, wyciągnąć. I teraz oczywiście przełączmy się szybciutko do Revita. Co to są parametry współdzielone? Parametry współdzielone pozwalają na dodanie informacji, których Autodesk nie przewidział. Czyli dodanie naszych parametrów użytkownika, nazwijmy to. No i jak sama nazwa wskazuje, współdzielone, czy po angielsku shared parameters, nazwa sugeruje, że umożliwiają one komunikację pomiędzy rodzinami wczytywalnymi, systemowymi, zestawieniami, opisami czy etykietami, jak również bazami danych, zewnętrznymi bazami danych. No i oczywiście jak są korzyści, to są też zagrożenia i mam nadzieję, że trochę powiało grozą, ponieważ to spowoduje, że trochę bardziej się skupimy, no i więcej z tego webinarium wyniesiemy. Na ekranie widać Revita i celowo stworzyłem taki przykład, żeby był on jak najprostszy, żeby nie odciągał uwagi od, nie wiem, fajerwerków, można powiedzieć, modelowych, ale na pierwszym planie, żeby znalazł się sam temat zarządzania parametrami. Mamy dwie rodziny generic model, czyli zwykły model ogólny, dwa pudełka, tak jak zresztą to jest podpisane. I teraz zobaczmy, że we właściwościach typu wymiarami tych pudełek sterują dwa parametry. Parametr B i parametr H. W tym przypadku mają one wartość 2000. No i drugie pudełko Edit Type. I mamy też parametry o tej samej nazwie B i H, z tym, że wartość 1500. Zmieńmy sobie na 1700, żeby było widać, że te parametry nie są fikcją, tylko że one działają. Więc widać, że po kliknięciu Apply pudełko troszeczkę się rozrosło. Więc dwie różne rodziny, w środku parametry B i H. I teraz zobaczmy, jak te parametry są wylistowane w zestawieniu. Mam stworzone zestawienie modeli ogólnych dla kategorii modele ogólne. No i zobaczcie, jaka niespodzianka. Pudełko 1, wypełniona jest tylko jedna kolumna z parametrem B i pudełko tak samo dla parametru H, natomiast dla pudełka drugiego inne kolumny. Dlaczego w ogóle mamy w tym zestawieniu dwie kolumny B i dwie kolumny H? Przecież powinna być jedna kolumna, bo nazwy tych parametrów są identyczne. Otóż z punktu widzenia revitowego te dwa parametry B nie są tymi samymi parametrami. Dlaczego? Żeby się dowiedzieć, musimy wejść troszeczkę głębiej w strukturę tak zwanego pliku parametrów współdzielonych, ponieważ wszystkie parametry współdzielone przechowywane są w pliku tekstowym z rozszerzeniem TXT, czyli bardzo lekkim pliku w dowolnym miejscu na naszym komputerze. No oczywiście może to być komputer, może to być serwer, wszystkie chwyty dozwolone w zależności od sytuacji, jaką mamy w naszej pracowni projektowej. I teraz jak wyedytujemy sobie ten plik parametrów współdzielonych, ja proponuję robić to w Excelu, ponieważ mamy wyraźnie wszystkie dane podzielone na kolumny i no, większa jest pewność, że nie popełnimy błędu, że nie zmodyfikujemy niewłaściwej kolumny. I teraz przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na kolumnę B, czyli oznaczoną jako GUID. Tutaj macie dwudziestokilku elementowy jakiś tam nazwę, dwudziestokilkuelementową wartość. To jest coś, co identyfikuje parametr. Każdy parametr ma inny GUID, czyli inne ID. Revit, wyświetlając dane, czy pobierając dane z obiektów, albo wyświetlając je w etykietach, w zestawieniach, czy w bazie danych, bierze pod uwagę tylko i wyłącznie GUID, czyli jego unikalne ID. To jest tak, jakby brał pod uwagę odcisk palca. Nie ma parametrów o dwóch takich samych numerach ID, o dwóch takich samych odciskach palca. Dlatego nawet w tytule tego spotkania zapytałem, co mają parametry wspólnego z odciskami palców. A no właśnie to, że mają unikalne ID, które jest później brane pod uwagę przez program. Nie nazwa. Tutaj w kolejnej kolumnie jest nazwa, BH i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dla Revita istotne. Najistotniejszy jest ten element ID.
I teraz zamkniemy ten plik parametrów współdzielonych, nie zapisuję zmian. Wróćmy do Revita i zastanówmy się, jak uporządkować to zestawienie, no i przede wszystkim, co jeszcze będzie działo się z opisami. Przechodzę na zakładkę Annotate i dodamy sobie opisy do tych dwóch pudełek, czyli do kategorii Generic Model. Mam jakąś tam etykietę, która sczytuje określony parametr. Ten parametr jest we właściwościach typu, domyślnie to jest parametr type mark, więc wpiszmy sobie, nie wiem, w jednym pudełku T1, w drugim pudełku wpiszmy sobie w tym samym parametrze inną wartość. To jest parametr wbudowany, czyli zdefiniowany przez Autodesk. W związku z tym widać, że elegancko etykiety odczytują parametry wbudowane, ponieważ nie da się tutaj pożonglować, zmodyfikować tego ID parametru. Natomiast we wszystkich rodzinach, gdzie stosowane są parametry shared, no tutaj ID już musi być odpowiednio ustawione. I teraz wyedytuję sobie rodzinę tej etykiety i zmienię parametr, tak żeby etykieta wyświetlała nam parametr B. Więc zaznaczam ten tekst na środku, pozbywam się parametru type mark i teraz po lewej stronie klikam karteczkę z gwiazdką, żeby dodać nowy parametr współdzielony, ale bardzo ważne, żeby to był parametr z tego pliku parametrów, który przed chwilą edytowaliśmy. Tam mamy dwa parametry wymiarowe, parametr B i H. Zobaczmy tutaj grupa wymiary i parametr B. Zatwierdzam, on się pojawia w kolejnym oknie dialogowym. Przenoszę go na prawą stronę do tabelki, żeby był wyświetlony przez etykietę. Zatwierdzam. No i oczywiście load into project and close, czyli wczytaj do projektu i zamknij. Nie zapisuję zmian, ale nadpisuję tamtą wersję. I teraz widzimy, że tylko jedna etykieta, jeden opis sczytuje wartość z rodziny. Dlaczego? Dlatego, że ID tego parametru B, który jest zastosowany w tej rodzinie opisu, pokrywa się z ID parametru B tylko w rodzinie pudełko 1. Natomiast ID parametru B w pudełku 2 jest inne, więc musimy naprawić rodzinę pudełko 2 po to, żeby ten parametr B z pudełka 2 komunikował się z etykietą. Zaznaczam więc pudełko 2, znowu edytuję tą rodzinę, czyli Edit Family na górze i teraz we właściwościach typu Family Types w lewym górnym rogu zaznaczam parametr B, który jest dodany do tej rodziny i wprowadzę modyfikację, czyli po zaznaczeniu parametru na liście w lewym dolnym rogu jest ołówek, ikona ołówka, czyli edytuj parametr. Widzicie, że mamy tu wybrany shared parameter, czyli wiadomo, że to jest parametr współdzielony, ale być może z jakiegoś innego pliku parametrów współdzielonych, więc ma inne ID. Dlatego muszę wybrać ten konkretny plik parametrów, który przed chwilą dodawałem do opisu, do rodziny opisu. Więc CK test parametry współdzielone, open, w tym momencie zatwierdzam tutaj przyciskiem OK, w tym momencie z grupy wymiary wybieram parametr B. Zobaczcie, po nazwie my tutaj nie jesteśmy w stanie nic rozróżnić. To program wie, bo on sięga głębiej, on sięga do tego GUID-a. Więc parametr B, zatwierdzamy, przycisk OK. Tutaj niby nic się nie zmieniło, ale jednak mamy do czynienia z zupełnie innym ID. To samo od razu zróbmy z parametrem H, żeby później do tego nie wracać. Więc znowu select, upewniam się, czy na pewno ten sam plik parametrów mam wybrany, ten sam, więc szybciutko wybieram z grupy wymiary, wybieram parametr H i zatwierdzam. Niby nic się nie zmieniło, a jednak zaszła kluczowa zmiana w samej rodzinie. Wczytuję ją do projektu, nie zapisuję zmian, ale nadpisuję wartości już w samym projekcie revitowym. I zobaczcie, że natychmiast etykieta, która sczytuje parametr B, komunikuje się z rodziną, gdzie też jest parametr B, o tym samym ID parametra, więc wszystko działa elegancko. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w zestawieniu. W zestawieniu też nam się uporządkowało, ponieważ i w jednym pudełku, i w drugim mamy parametry B i H o tym samym ID, więc niepotrzebne są nam te dodatkowe kolumny. Mogę w tym momencie zaznaczyć kolumnę B, wybrać delete na wstążce i to samo tą zbędną kolumnę H, pousuwam te parametry i teraz zobaczcie ciekawostkę. Jak wejdziemy sobie do konfiguratora zestawienia, czyli kliknę tutaj Edit, to nawet na liście dostępnych parametrów po lewej stronie nie ma już tych dodatkowych nadmiarowych kolumn B i H. One zniknęły w ogóle z tego naszego projektu, ponieważ no nie mamy zdublowanych parametrów,
Mamy tylko te pojedyncze przypisane do odpowiednich rodzin. Mam nadzieję, że uświadomiliście sobie, jaka jest skala ważności, można powiedzieć, tego zagadnienia, czyli odpowiedniego zarządzania parametrami współdzielonymi. Wyobraźcie sobie, że użytkownik jeden u Was w biurze chce dodać parametr do projektu, parametr, nie wiem, długość, tworzy sobie swój plik parametrów współdzielonych, tworzy parametr długość, wczytuje do rodzin, na których pracuje, dodaje to do zestawień, do opisów i tak dalej. A później obok drugi kolega czy koleżanka robi dokładnie to samo, ale tworzy już swój plik parametrów współdzielonych i parametry o tych samych nazwach, wczytuje do tego samego projektu. No i pojawia się ta sytuacja, którą tutaj mieliśmy, że mamy zdublowane parametry o tej samej nazwie, ale różnych ID. Więc dojść do tego, która rodzina zawiera parametr o jakim ID, będzie naprawdę trudno. Będzie gigantyczny bałagan. Dlatego pamiętajcie, jest kilka rzeczy, tak podsumowując, które trzeba pamiętać w kontekście parametrów współdzielonych. Po pierwsze, parametry współdzielone pozwalają na komunikowanie się rodzin, zarówno modelowych, czy wczytywalnych, jak i systemowych, a opisami pozwalają na komunikację również z zestawieniami i z zewnętrznymi bazami danych. Parametry współdzielone przechowywane są w pliku tekstowym parametrów współdzielonych. I trzecia rzecz, plik parametrów współdzielonych powinien być jeden na całą pracownię i wszyscy powinni korzystać z tego samego pliku parametrów, z tej samej bazy, z tych samych parametrów. Wtedy dopiero będziemy mieli zachowaną spójność informacji czy danych w naszym projekcie. I ten plik powinien być przechowywany w sejfie, czyli na serwerze zahasłowany, gdzie dostępność czy możliwość wprowadzania modyfikacji powinna być po stronie jednej uprawnionej osoby. Nie tak, że wszyscy dodajemy parametry, tylko jedna konkretna, dedykowana osoba ma możliwość wprowadzania odpowiednich modyfikacji. Jeżeli to zapewnicie, to gwarantuję, że będziecie mieli porządek w projektach, przynajmniej w zakresie zarządzania danymi. Dzięki bardzo, to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia oczywiście za tydzień w kolejnym odcinku Revitoków. Pozdrawiam.